Siema! Nie wiem jak będzie słychać, ale właśnie się zbieramy. Koniec Ibizy. Było naprawdę spoko. Znaczy mogło być lepiej, ale było i tak spoko. Lecimy właśnie do Barcelony i dzisiaj wam pokażę, co ciekawego jest w Barcelonie. Dotarliśmy na kemping z powrotem. Jesteśmy w Barcelonie. Przyszedł czas, żeby naładować prąd, uzupełnić wodę. No i przede wszystkim trochę posprzątać. Bo jest już taki syf, że najwyższy czas, żeby posprzątać tak konkretnie. Teraz jeszcze tylko muszę gdzieś znaleźć, gdzie wodę się uzupełnia. Prąd się już ładuje, ale jeszcze wodę trzeba. Później na wieczór sobie tutaj grilla trzeba zrobić jakiegoś. Śpimy jeszcze tutaj i rano ruszamy dalej. W ogóle co do Ibizy, jak ktoś z was nie widział odcinków z Ibizy, zobaczcie. Fajnie było tam pojechać, naprawdę fajnie. To było naprawdę oderwanie się tak trochę od życia w kamperze. No i było fajnie. Zarąbiście. Myślę, że w Barcelonie też będzie super, bo w Barcelonie jest podobno tyle ludzi. Rozmawiałem z paroma osobami i mi mówią, że wieczorem, w dzień w ogóle jak się pójdzie na miasto, to jest kupa ludzi, a jak się pójdzie wieczorem na miasto, to już w ogóle jest. Także bardzo, bardzo fajnie. I za niedługo w ogóle zbliża się 15 i czekam na decyzję, co w sprawie wjazdu do Maroko. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, że nie zmienią planów, że tak jak powiedzieli, że 15 otwierają dla turystów, że będą samoloty latały, promy pływały, że to właśnie zrobią. Plan był taki, żeby po prostu wjechać na Gibraltar i popłynąć promem, ale stwierdziłem, że mądrzej będzie dla mnie, albo szybciej przede wszystkim będzie dla mnie po prostu wziąć samolot z Malagi i polecieć samolotem od razu tam do Rabatu, tam wziąć sobie samochód i pojechać jeszcze tam do Marrakeszu, plus jeszcze jednej takiej wioski. Wiecie, będę miał tylko 3 dni, to jest mało czasu. Na pewno do Maroku kiedyś jeszcze wrócę, bo chcę w Maroku dłużej posiedzieć, ale teraz podczas tej podróży też chcę na pewno zobaczyć i wam pokazać, jak to tam wygląda. Szczególnie jak to tam wygląda po okresie, jak długo było zamknięte. Zobaczymy, czy ogólnie słyszałem tak, że tam są ludzie bardzo, bardzo nachalni. Znaczy dla turystów przede wszystkim, że zaciągają do tych sklepów i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, ja się tym nie przejmuję, bo ja to zawsze olewam. Po prostu się nie reaguje i się idzie dalej. Ale teraz, jak oni byli długi okres zamknięci, no to nie wiem, czy oni będą jeszcze gorzej, bo wiadomo, nie zarabiali pieniędzy, nie było turystów, czy będzie jeszcze gorzej pod tym względem. Czy może będzie lajtowo, że będą mili, bo będą chcieli, wiecie, uprzejmością swoim skłonić, żeby ktoś coś kupił. Ale to się wszystko okaże, bo nawet nie wiem, czy nam się uda wjechać. Dobra, bierzemy się za sprzątanie. Pozamiatane, toaleta wyczyszczona, woda ta szara spuszczona, trochę śmierdziała już znowu też. No, teraz trzeba umyć, wszystkie papiery wyrzucić, w miarę posprzątane. Jeszcze później pranie nastawić trzeba. Prysznic. Trzeba ogarnąć tutaj wszystko, naprawdę co możemy na kolejną trasę, bo jest naprawdę fajne miejsce, jest taka możliwość. No, jeszcze tylko prąd się ładuje, ale to się będzie ładował cały dzień, bo zostawimy podłączone, jak pójdziemy zwiedzać. No i wodę jeszcze musimy znaleźć. Nie wiem, gdzie tu się uzupełnia woda, ale gdzieś pewnie jest. Trzeba pewnie podjechać i uzupełnić. No. Dzisiaj taki kamperowy dzień trochę. Zaraz właśnie Dawid poszedł sprawdzić tutaj do takiego sklepu, czy jest jakieś mięso na grilla, bo stwierdziliśmy, że w sumie jak i tak tu teraz jesteśmy, to zrobimy sobie teraz na obiad. Ale to się zaraz okaże, czy jest. Chociaż takie miejsce powinno być, no bo w sumie tu pełno ludzi robi grilla. To coś tam powinno być. Tak naprawdę już połowa za mną, ale to minęło. W sumie 8 krajów zwiedzonych, no większość już krajów odwiedzonych, które chciałem zobaczyć. No ale połowa czasu. No i przerąbane. Leci bardzo szybko. Ale fajnie, naprawdę fajna przygoda. Jaką chatę mają zrobioną? Pokażę wam to, jak ten kemping wygląda, bo idę akurat zanieść pranie i się wykąpać. Wszędzie tu dookoła się ciągną albo namioty, albo przyczepy, a tam na samym końcu już jest wyjście na plażę, a z drugiej strony jeszcze jest basen. Ale powiem wam, że niektórzy są tak pomysłowi i nie wiem, na jaki okres oni tu przyjeżdżają, na jak długo,
Ale mają przefajne rzeczy porobione przy tych swoich albo przyczepach, albo namiotach. Taka duża łazienka, pełno prysznicy, jakieś umywalki. Nie wiem, gdzie jest ta pralnia, ale zaraz znajdę. Tutaj na kempingu mamy taki sklep. No ale Dawid był zobaczyć mięsa, niestety nie mają na grilla, także będzie trzeba gdzie indziej kupić. No i tutaj pralnia. Pralki, a obok suszarki. No i od razu koło kempingu mamy taką plażę. Ale dzisiaj czasu na plaży nie ma za bardzo. No i jeszcze dla tych, którzy na przykład nie lubią spać w kempingu albo nie lubią spać w namiocie, jest pełno takich domków tutaj. Też ciekawa opcja. Ogólnie ten kemping jest tak ogromny. Pierwszy raz jestem na takim. I fajne. Podoba mi się ten klimat tutaj. I wiem, że zaraz ktoś by się chciał przyczepić. Cały czas gadasz, że fajny kemping, ale jak się nazywa? A jak się nazywa, to wam powiem dopiero za chwilę, bo sam nie wiem. Dawid wie, bo Dawid go znalazł. W taksówce on też mówił, gdzie jedziemy i tak dalej. A ja zapomniałem. Także zaraz dojdę do kempingu, znaczy do kampera i wam wszystko powiem. O, samolot. Dawid! Jak się nazywa ten kemping? Tres Estrellas. Tres Estrellas, okej. Umyłeś podłogę, nie umyłeś? No tak, jak? Przecież masz tam mopa i wszystko. No ale czym? Mopem? No ale co, miałem zostawić wszystko otwarte i iść na Przecież to? tu jest woda. Ja nie wiem, gdzie jest woda. No to mordo, raz, dwa. Już. No i jeszcze oprócz tego, że przy samej plaży to jest taki wielki basen. Nigdy wcześniej nie byłem w takim miejscu. A mi się podoba. Jest to jeszcze coś innego niż zawsze miałem okazję doświadczać. Takie życia na takim kempingu. No dobra, przesadziłem trochę życie. Pobyt na takim kempingu, o. Chociaż wydaje mi się, że niektórzy jak tu przyjeżdżają, to muszą tu dość długo siedzieć, no bo są tak porozkładani z takimi rzeczami, że na pewno. Tam jeszcze suszy się pranie i zaraz wybijamy na miasto. Ruszamy na miasto. Reprezent podróży wojownika. Dawid ma starą kolekcję. Konkretnie. Myśmy jechać tak są, ale pani nam powiedziała, że kosztuje 30 dolców, euro. Także idziemy, tam mam iść. Także idziemy na autobus za 2 euro. Dużo bardziej się opłaca. Mam nadzieję, że się nie zgubimy. A jak się zgubimy, to na bank się zgubimy. W sumie nie ma co ukrywać. Ja no chyba sobie damy radę. Połączymy wspólnie nasz język hiszpański. Dawid trochę gada, ja coś tam rozumiem. Może damy radę. Chyba. Fajnie byłoby metrem, bo tutaj też jest chyba metro, nie? No tutaj pewnie koło lotniska nie. Chyba, że jest przy samym tym. No od lotniska może jest. Nie wiem, damy sobie radę. Jedziemy autobusem. Będzie łatwiej na pewno. No. O, my tutaj jedliśmy wczoraj. Nie, przed przyjazdem. Nie. W końcu tu nie jedliśmy. A, nie jedliśmy. O, ale byliśmy. Byłem blisko. Dobra, masz pałę dzisiaj. Dobra. Coś mi tam świtało. Jeszcze oznaki po weekendzie. I Biza zebrała swoje żniwa w moim mózgu. Chociaż ja i tak miałem lepiej niż ty. Dużo lepiej. Dawid wczoraj wrócił ze światów praktycznie. Nie, ale wieczorem usłyszał muzykę, już był sobą. Nie czułem się, tylko strułem tym Jaggerem, bo no tak zawsze ogólnie... Dobrze nie powiedzieć, że się strułeś Red Bullem, bo Jagger był w porządku. No, tak jak z whisky i kolą. Zawsze z kolą się struje. No zawsze się kolą człowiek struje, a nie whisky. Ja wiem, znam to. Teraz z czym piliśmy tego Jaggera? Czy my też z kolą? Ze wszystkim. Z kolą? Z kolą, no i dlatego. Najpierw był Red Bull, później kola, później... To właśnie zmiksowanie Później tego... było obojętne. Zmiksowanie tego Red Bulla z kolą. To jest moim zdaniem przyczyna. Tak, pomieszaliśmy, ale nie miesza się. A my pomieszaliśmy i wtedy zdychał Dawid. No. Ja nie zdychałem, bo miałem farta jakiegoś. Zrobiłeś Kozak. Zwiedzanie Barcelony zaczynamy od paella. Smaczna? No na razie krewetkę się tylko jest. Wystarczy. Krewetka jest w porządku. Krewetka jest okej. Okay. Później idziemy trochę pozwiedzać, a później idziemy oglądać mecz. Dzisiaj Polska ze Słowacją.
Bardzo ładne miejsce, co? Mogłeś sprawdzić, jak się nazywa? Nie. No Dawid. Mam internet, mam mało internetu. Ja też. Dopiero skupiłem. Może on ci powie. No. Dobra, Dawid chciał powiedzieć, jak to się nazywa, ale bez sensu, bo ja sprawdziłem pierwszy. Czemu jest takiego? Plaza Real. To chciałbym wam powiedzieć, jak to się nazywa, nie słuchajcie go. Placa Real. Plac Re... Jak? Plaza Real. Coś takiego. No, mniej więcej. Idziemy teraz pod kolumnę Zygmunta. Jakiego Zygmunta? Andrzeja. Kolumba, nie Zygmunta. Pod kolumnę Zygmunta. Dokładnie tak. Zygmunta, nie wiem, skąd mi się to wzięło. Ale skądś gdzieś chyba coś było. Tak? Nie. Gdzie on ma taką kolumnę? Jakiego? Wszyscy na to cisnąć albo trawkę, albo hulajnogi. Więc czapkę poprawić, to tak trochę słabo. Ogólnie słabo. Jeszcze zostały skutki weekendu jeszcze. Nie czuję się jeszcze normalnie. Ale powoli. Jest spoko, jak zawsze. Brak. Dobra, dawaj. No cały czas się nagrywa już. No to dobra, dzisiaj ma w Barcelonie, czyli w drugim największym mieście w Hiszpanii, w stolicy Katalonii. Za nami Krzysztof Kolumb. Powstało to tu w 1888 roku. Są dwie opcje. Jedna, że palcem wskazuje w stronę Ameryk, a druga, że ujście z portu. Która jest prawdziwa, ja wam tego nie powiem, wyczytałem o obydwu. Chciałem dzisiaj zwiedzać to miasto, bardzo ładne, byłem tu już parę razy. Nie wiem, jak ktoś mnie długo ogląda, mogliście to zobaczyć w tamtym roku. Zasłaniasz mi ekran? Nie. Kamerę? Nie zasłaniam. No, ustawiam zajęciu tam palucha. Dawid, jak możesz być operatorem kamery, to dobra, a nie z paluchem. Nie wiem coś od siebie. No, dobra, chyba mam tyle do powiedzenia. Nie, coś jeszcze miałem powiedzieć. Powiedz jeszcze, no. Czekaj. A, tu jest, o właśnie, no, Barcelony oczywiście tu gra i stąd pochodzi ulubiona drużyna Dawida, FC Barcelona. Ma tu swój stadion. Dawid powiedział, że chce koszulkę, chce magnes, chce szalik. Wszystko mu dzisiaj kupimy tutaj. Jest ogólnie mega fanem, bardzo. Cały czas gada tylko o tej drużynie. Fajny stadion mają na 100 000 ludzi. Kłamstwo, wszystko to kłamstwo. Nie, naprawdę Dawid jest takim prawdziwym fanem. I to właśnie u niego szanuję. Trzyma się cały czas swojego. Super, no. Dobra, chodź kupię ci szalik i ten, zobaczymy co później. Tak w ogóle też przed chwilą wyczytałem, że to, że Kolumb odkrył Ameryki, obie, to też jest takie trochę do podważenia, bo niektóre źródła podają, że on wcale tam nie był pierwszy, że ktoś inny odkrył, ale... Indianie tam byli pierwsi. Ale nie, że ktoś jakiś inny ten odkrył, ale ciężko jest osądzać. Nie byłem, nie widziałem, nie powiem. Ale tak przeczytałem. Jak to nie byłeś tam przecież? Aha, byłem tu Amerykan, ale nie wiem kto był pierwszy, ja czy on. Chyba on. Dawid, dawaj zrobić ci fotkę z Leo Messi w koszulce Barcelony. Do Realu podobno idzie, słyszałem. Ale ma koszulkę Barcelony. Weź sobie tam stań, zrobię ci zdjęcie. Właśnie przed transferem się No nie dawaj, ogłosili. zrobię ci zdjęcie. Cyk. Przyszliśmy właśnie porównać jachty z Barcelony z jachtami z Saint-Tropez. Widać to. Podobne są. Podobne, bardzo podobne. Myślę, że wszystkie te tutaj razem są tyle warte co jeden tam. No. Dupy nie urywa. Na drugi obiad tak naprawdę są przygotowania do meczu. Trening, już niedługo mecz. Tak w ogóle się przed chwilą kapnęliśmy, ile mamy do przejechania teraz w ciągu 2 dni. Jeszcze po drodze trzeba zwiedzać oczywiście, żeby dojechać do Malagi. Nie, to jest Malaga czy Marbella? No obok siebie to jest. No dobra, nieważne, ale mamy tyle drogi, a jeszcze coś musimy po środku znaleźć na jutro fajnego, ciekawego. Ciężka akcja nas czeka. Ale to zaś I w ogóle teraz jeszcze patrzę na bilety do Marrakeszu i też jest słabo. Są przesiadki, tylko z przesiadkami i to takie nieciekawe przesiadki, dlatego muszę wymyślić, że prawdopodobnie chyba jakoś będę musiał promem tam popłynąć. Nie wiem, bo to jest też tak przerąbane, że wiecie, oni dopiero jutro otwierają, no i no nie wiadomo jak to wszystko będzie wyglądało. chyba, że ale- pław. Może tak być. Albo pontonem. O. Nie, to raczej z nimi się w tą stronę
Oni przypływają. To by cię zgarnęli na drodze To powrotnej. można powrocie wiedzą. O, dobry plan. Już jest jakiś plan. Wbijamy teraz na targ. Zobaczyć co tu mają dobrego, może coś jeszcze zjemy. Zobaczymy. Owoce wyglądają całkiem nieźle, może jakiegoś szejka się napijemy. Albo coś. O, durian jest nawet. Hello. Oh. Durian. Yeah, I know. I live in Thailand. There's so many durian. Ładnie wyglądają owocki. Zestawik. Najlepsze. Marakuja z mango. To połączenie to jest mistrzostwo świata dla mnie. Ciekawe, czy mają takiego szejka. Jest mango i osobno z marakuja. W sumie to nic. Nic tu nie ma. Tu tylko owoce sprzedają. No, zepsute. Dawid, jaki będzie wynik meczu dzisiaj? Hiszpania? Czy... Nie, no Polska. Nie chcę się wypowiadać na ten temat. Mniej więcej. Ktoś wygra. Ktoś wygra, no na pewno będzie jakiś gol, ale kto? Chciałbym, żeby to była Polska, ale... Historia pokazała nam, żeby nie było znowu śpiewane, nic się nie stało. A nowy trener jak na razie nie pokazuje się z dobrej strony, więc ciężko powiedzieć. Właśnie doszliśmy teraz na plac kataloński. To w sumie główny plac w Barcelonie. Idziemy gdzieś poszukać jakiegoś właśnie baru, gdzie będzie leciał mecz. I w międzyczasie jeszcze pójdziemy coś pozwiedzać. Pod katedrę pójdziemy zobaczyć. Katedrę? Katedrę właśnie, tak? Nie wiem, nie Ja wiem. też. Nie znam na tym mieście, nic ci nie podpowiem. Ale dużo ładnych dziewczyn tu jest. Tylko teraz są takie czasy smutne, że ładne dziewczyny są niestety tylko z oczu, bo reszty nie widać. Ale to jest i tak dużo. No, ale to była super. No, dobra, nie wiem gdzie mamy szukać tych barów w ogóle. Ale tu jest pusta. Ja tu byłem nawet w tamtym roku, to było 3 razy tyle ludzi niż teraz. Chyba że akurat taka godzina jeszcze jest. Dawid idzie karmić gołębie. Będziesz się bawił w tą babkę z Kevina samego w Nowym Jorku? No a masz ten? Pokarm? Nie. Módl się, żeby cię żaden nie ostrał. O, ile ich tu jest. Masakra, ty. Ej, jestem w szoku. Że one są wszędzie. Ty, co za bandyta mały. Ten pancik chciał dać pokarm. Myślę, że Ciągle mieliśmy paję. dziwne mają tu papugi, co nie? No dziwne, zobacz no. Dziwne kolory mają te Koloru papugi. szarego, ale oni... To takie hiszpańskie są. No. No ciekawe. Piotrek, no weź od pana pokarm i nakarm te gołębie. Papugi nie gołębie. No sorry. Ty, ale ich... Dobra, chodźmy stąd. Za dużo ich. Otaczają. Sagrada Familia. Zaczęli to budować w 1882 roku. Jeszcze końca nie widać. Ma to być najwyższy budynek religijny w Europie. 170 ma mieć metrów. Ale jak to byłem w tamtym roku, to wiele się nie zmieniło. Planowane zakończenie za 150 lat. Tak w przybliżeniu. Dobra, starczy na razie trochę tego zwiedzania. Idziemy szukać jakiegoś baru albo restauracji, gdzie będziemy mogli oglądać mecz. Znaczy już drugą połowę, bo już pierwsza trwa. A, gdzie? Tam? A pierwszej nie widzieliśmy, bo szliśmy tutaj po prostu. I później jeszcze autobusem i w ogóle. Było dalej niż myśleliśmy. Dobra, niestety przegrywamy na razie 1-0.
w szoku. Mamy to! 1-1. To prawda, ale... O! Co to było? To był taki trik. Dawid, zaśpiewaj. Nic się nie stało. Polska, nic się nie stało. Polska, nic się nie stało. Polska. I co roku to samo. Z racji tego, że przegraliśmy, pan nam leje po kielichu i sam z nami walnie. Na pocieszenie. Końcówkę meczu z nami oglądał, no i widzi jak się stało. Mówi, to może po kielichu? No, okej. Zudy. Una vez, okay? Okej. Una vez. What is this? ¿Qué es? Chiquito. Toma y calla. Toma. Toma y calla. No i co, wyszło jak wyszło. Nic się nie stało. Znowu. Znowu można sobie śpiewać. Nie wiem, czemu miałem takie przeczucia właśnie. Ogólnie byłem za Polską, chuj. Tam, Ale- byłeś. No byłem, ale... Bo wypada. Ja naprawdę wiedziałem, żeby wygrali, No. żeby chociaż z tej grupy wyszli, ale... Ale po no, tym praktycznie meczu- przegrali z najsłabszą drużyną w tej grupie. No, po tym meczu... To już... Zresztą może być różnie. Nie ktoś inny zostanie trenerem, chociaż na te 2 mecze jeszcze. Nie wiem, chyba się tak nie da. Dobra, idziemy dalej. Gdzie? W sumie nie wiemy, gdzie idziemy. Nie wiem, no ty tu miałeś prowadzić dzisiaj ten odcinek. Gdzie znajdziemy zaraz. Ja tutaj byłem tu w tej Barcelonie, ale ogólnie to nie jest moje ulubione miejsce, więc ja tutaj się nie znam. Ja lubię. Dobra, idziemy. Idziemy jeszcze na koniec, idziemy jeszcze zobaczyć. I właśnie obczajiliśmy tutaj, jaka jest podróbka Dubaju. Mocno, co? Wcześniej jak byłem w Barcelonie, to nie widziałem tego. Tutaj trzeba przyznać, że przy plaży to się dość dużo dzieje, bo tutaj akurat ta restauracja pusta, ale wszystkie te tam dalej były pełne. Pełno ludzi gra w siatkę. Fajnie. Piotrek, mówię Ci, żebyśmy choć pokazali tym wszystkim tutaj miejscom, jak się gra w siatkówkę. Nie chcę mi Chodź. się. Nie. Nie chcę się. Za bardzo się nażarłem. Chyba mnie dużo zostało. I ostatnie jeszcze miejsce, po które przyjechaliśmy. Myślę, że turbo nie chciało. Ale Dawid mnie namówił. Tutaj dokładnie pod tą fontannę, która nie działa. Dzięki, Dawid. Byłem tu kiedyś i działała. I było fajnie. Nie wiem, o co chodzi. Nie, spoko. Wodę sobie mogę wyobrazić. Myślałem sobie, że ja tutaj grzechem byłoby nie zobaczyć tego. No i fajnie jest, no. Fajnie. Fajnie. No jedźmy do domu już. Misja na teraz, wrócić do domu. Na kemping. A, nie wiem, musimy albo znaleźć autobus, albo już taksówka. Jesteśmy tak zmęczeni okropnie. Dojechał nas ten dzień. Koniec filmu. Idziemy spać, jest 23:30. Bardzo ciężki dzień. Bardzo. Niestety przegraliśmy z Polską. Ze Słowacją. Chciałem powiedzieć, że Polska przegrała, nie, że przegraliśmy z Polską. Absolutnie nie byłem za Słowacją, żeby to tak nie wyszło. Nie no, chciałem bez przesady. Przegraliśmy z Polską, to najbardziej. Niemożliwe. Dobra, pomyliło się. No, dobra. Jak można przegrać z Polską? Nie no, Nikt z Polską nie przegrywa. To jest San Marino tylko.
Nie no, żartuję. Były dobre czasy. Wierzyłem w nich, były dobre czasy. Kiedyś, dawno. Nie no, ostatnio byli gdzieś, chyba doszli gdzieś z Portugalii, Kiedy? chyba odpadli. Kiedy? Parę lat temu, no. Tak dobrze zagrali właśnie. Jak się dostali na euro? Tak. No ale bo dlatego, że w Polsce było organizowane. Z automatu się dostali. Nie, to wtedy w Polsce było w 2012. To później jeszcze gdzieś było. Tak, ale ostatnio właśnie gdzieś byli chyba w ćwierćfinale czy coś i wtedy odpadli z Portugalią, czy tak na No. chyba na warę czy coś. Nie, bo nie pamiętam tego. Dobra, mniejsza z tym. Jutro ruszamy dalej, jedziemy w dół Hiszpanii, tak jak wam pokazywałem wcześniej, do samej Malagi, Marabei, czyli gdzieś tam w okolice, jeszcze nie wiem dokładnie gdzie pojedziemy. Mamy 16 godzin drogi, dlatego jutro robimy połowę, gdzieś coś po drodze zwiedzamy, kręcimy i później druga połowa. Czeka nas naprawdę ciężki przekaz. No i tak jak jeszcze, nie wiem czy wspominałem na filmie, szukałem biletów już do Maroko, niestety nie ma, także będę musiał wymyślić coś innego. Bo tak to były z przesiadką i to takie słabe bardzo przesiadki, za dużo czasu by mi to zajęło, także będę szukał promu. No i tyle, dzięki. Jak nie oglądaliście poprzednich odcinków, naprawdę warto zaglądnąć, sprawdźcie odcinki z Ibizy lub te jeszcze wcześniejsze. Dzięki wielkie, że jesteście ze mną na tym kanale podczas tej podróży, naprawdę mi miło. No i co, jak nie subskrybujesz jeszcze, zostaw suba, pozdrawiam, na razie. Dawid, pozdrów wszystkich. Hej. Hej. To pozdrowię.